Już się pan domyśla, po co był ten cały konkurs? Świadectwo szczepień, test sprawnościowy. Bardzo dobrze. Wyniki testu z przyrody. Najlepszy. Wszystko się zgadza. Zatem mam przyjemność wręczyć panu nominację do poprowadzenia naszego priorytetowego programu. Wybraliśmy do tego naszych najlepszych ludzi. Ładny orzeł. To sowa. Żartowałem. Misja Natura. Natura 2000 to najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody, i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku, a dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Jak to nie jedziecie? Przecież dziś rozpoczyna się kolejna wyprawa. O, dajcie nam odpocząć, dopiero wróciliśmy z poprzedniego wyjazdu. Wypoczynek, bardzo ważna sprawa. Podgorzałka. Co mówiłeś? Ja coś mówiłem? Nie, no nie wygłupiaj się. Co powiedziałeś? Podgorzałka, Romek. Kaczka podgorzałka. Żartujesz. Jedziemy w Dolinę Baryczy? Ty to powiedziałeś. Ale super, bo tam jest największa populacja tej kaczki w Polsce. Dolina Baryczy i Stawy Milickie to największy w Polsce rezerwat przyrody i największy kompleks stawów rybnych w Europie. Kraina karpia i prawie 260 rzadkich gatunków ptaków. To doskonałe miejsce wypoczynku, niezwykłe łowiska wędkarskie oraz ponad 1000 kilometrów szlaków turystycznych dla spacerujących, jeżdżących na rowerach oraz konno. Będziecie się poruszać wyłącznie na rowerach. Przed nami wiele miejsc i spotkań. Musicie zdążyć na czas. Patrz, tam są łabędzie krzykliwe dwa, tam pod tą wyspą. Widzisz? Tak. Co one robią? A jak myślisz? Wydaje mi się, że szukają pożywienia w takiej pozycji. Wiesz co, to taka nieczęsta jest pozycja, żeby kuprami do góry stawały, bo one z reguły żerują w płytkiej wodzie i wystarczy im sięgnąć tą długą szyją i już mają. Natomiast tutaj zyskują dodatkowe centymetry dzięki właśnie tej pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 8 sekund. Nie utopił się. Romku, to są tereny, które dobrze znasz. No tak. Tutaj byłem na swoim pierwszym zjeździe ornitologicznym, gdzie poznałem prawdziwych zawodowych ornitologów. Pomagałem w łapaniu, chwytaniu łabędzi niemych. No i mieliśmy tutaj też kursy na szkole. To pewnie wiesz, z kim mamy się spotkać, co? Podejrzewam. Cześć, Beatka. Co za miła niespodzianka. Małgosia, bardzo mi miło. Miło mi. Cześć. 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 Zapraszam w teren. No ładna ta kolonia tutaj. Co tutaj mamy? Śnieżki? Śnieżki. Kilkadziesiąt gniazd. Tu jest płytko chyba. Bardzo. To jest staw narybkowy. Głębokość to się waha tam od pół metra. W najgłębszym miejscu mogą być ze 3 metry. I przez to ten staw tak zarasta. Zauważyliśmy dziwne oznakowanie na trzcinach. A po co są te czerwone chorągiewki na stawie? To jest dzieło ornitologów, opiekunów tego rezerwatu i w ogóle tego obszaru naturowego. Takie płytkie stawy narybkowe, przez to, że tak mocno zarastają, muszą być wykaszane przez rybaków. To ciekawe. Dowiedzcie się o współpracy z rybakami.
Zobaczcie, ile tutaj jest gniazd. I jeśli by w to weszła kosiarka, to taki rybak nie jest w stanie wypatrzeć tych gniazd i by wszystkie uległy zniszczeniu. Dzień, dwa przed koszeniem rybacy dają znać ornitologom, którzy starannie sprawdzają łódką, pływając po takim stawie i te wszystkie cenne miejsca oznaczają właśnie w ten sposób. I rybacy wiedzą, że albo cały fragment szuwaru mają ominąć, albo pojedyncze gniazda. To jest duży wysiłek dla nich, bo to więcej czasu im zajmuje, ale no ze względu na ochronę ptaków można się było dogadać i bez żadnych problemów godzą się na taką sytuację. Z dobrymi praktykami na taką skalę? Jeszcze się nie spotkałem. Jak się zapewnia miejsce do lęgów, to co im jeszcze może grozić? Drapieżnik. Drapieżnik. Tak? Drapieżnik. Którego potrafią skutecznie odgonić. Śmieszki są takim najbardziej agresywnym gatunkiem, do którego chętnie właśnie dołączają inne, trochę słabsze. Jakby tu się pojawił jakiś błotniak stawowy czy bielik, to cała kolonia zgodnie ruszyłaby do ataku. One chętnie gniazdują na takich kożuchach z roślinności wodnej. Zresztą tu widać, jakie gniazda mają, takie wysokie kopy z zielonych części roślin. Dowiedzmy się więcej o tym niezwykłym miejscu. Gęgawa. Gęgawa to duża gęś o szaro-brunatnym ubarwieniu. Od niej wywodzą się gęsi domowe. Jest ptakiem wędrownym. Zimuje w basenie Morza Śródziemnego oraz w środkowej i południowej Azji. Występuje na terenach nizinnych. Gęgawy wiążą się w pary na całe życie. Szukaj kaczki podgorzałki. Zrobimy niespodziankę Romkowi. Romek! 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 Gdzie oni są? No, sam mam prowadzić te badania? Mamy kolejnego specjalistę. Witam tu Centrum Koordynacji Misja Natura. Namierzaj mi Romka. Panie Krzysztofie, Chcielibyśmy się dowiedzieć, jak powstały stawy milickie. Stersi zakonnicy, którzy osiedlali się tutaj na terenach, począwszy od Trzebnicy poprzez Lubiąż i dalej. I oni wprowadzili coś, co można by nazwać już gospodarką rybacką. Czyli nie było to odławianie ryb tylko jako pożytku do zjedzenia, natomiast było to już zarybianie, była to budowa nowych stawów poprzez piętrzenia i zalewanie określonych terenów. W tej chwili mamy około 8000 hektarów pod wodą. Mniej więcej 50% powierzchni znajduje się w rezerwatach ścisłych dotyczących bezpośrednio ptaków. Ludzka mądrość i gospodarność doprowadziły do tego, że ONZ uznało stawy milickie za cud świata natury, na równi z Morzem Martwym i Jeziorem Wiktorii. A oto i jeden z bohaterów naszej opowieści. Błotniak stawowy. Ale naszej podgorzałki wciąż nigdzie nie widać. Halo, baza. Romek! Gdzie wyście byli? No wybacz nasze zniknięcie. To siła wyższa. Jak to siła wyższa? No wyższa. Nie mogłem się powstrzymać. No. Zobacz, jak tu ładnie. No tak, jeśli mogłeś się zgubić, to tylko tu. Przecież to genialne miejsce do obserwacji ptaków, tak zwanego birdwatchingu. Jednej z największych atrakcji stawów milickich. Dobra. Rzeczywiście robi wrażenie. Ty wiesz, że czytałam, że to najwyższa wieża w okolicy, Tak. a ten staw to grabownica i liczy sobie ponad 200 hektarów powierzchni. A drugi co do wielkości Doliny Baryczy. O, tu mamy perkoza. Minutko. Tak, widzę go. Ile czasu tak najdłużej można spędzić na takiej wieży? To zależy od tego, ile masz kanapek, ile w tobie desperacji jest. Tak? Moim zdaniem można cały dzień. Romek, wiem, do czego ty jesteś zdolny, ale niestety Nie nie... mamy całego dnia, bo czeka na was... Co to było? Słyszałeś? Moim zdaniem to było głos konia.
Słuchajcie, w tej chwili nas końskie odgłosy nie interesują. Przed wami spotkanie z Olą i okazję na bliższą obserwację ptaków. Cześć Gosia. Cześć Romek. Cześć. No to słuchajcie, jeśli chcemy się wybrać, podglądać remizy, to skakujemy w wodery. Zachowywać się cicho, żeby nie spłoszyć samicy. No to teraz jesteśmy już na takiej bezpiecznej odległości, że nie będziemy jej przeszkadzać w karmieniu. Żeby w ogóle spotkać remiza, należy się udać na takie właśnie tereny wodno-błotne, znaczy najlepiej nad rzeki, nad stawy, nad jeziora. No z tego względu, że on gniazda zakłada na brzozach, wierzbach, topolach, olchach. Przede wszystkim na wierzbach i brzozach, czyli na gatunki, które muszą mieć tą wilgoć. I no on też musi mieć ten materiał budulcowy, czyli na początku sezonu jest to pałka wodna. Kiedy pałka pęka, pojawia się taki puch. Tak. I on wtedy ten puch zbiera. Dobra, jesteśmy w terytorium remiza, samiec zajmuje terytorium, tak? Buduje gniazdo i co dalej? Tak. On zaczyna budować gniazdo, czyli jest to taka charakterystyczna obrączka. Ona się składa z różnych włókien, trzciny, trawy, chmielu i kiedy już wybuduje taki ładny koszyczek, zaczyna wabić. Znaczy on cały czas podczas tej budowy wabi. Kiedy już znajdzie sobie jakąś samicę, ta samica postanowi, że z nim zostanie, wtedy oboje przystępują do dalszej budowy gniazda. To znaczy zabudowują jeden otwór, powstaje ściana. I już na tym etapie samica może zacząć składać jaja, ale nie robi tego tak jak, że tak powiem, inne ptaki, tylko dosyć skrycie. To znaczy każde jajo, które złoży, zakopuje w puchu, tak aby samiec nie zorientował się, że te jaja już są składane. I potem następuje tak zwana gra, to znaczy który z nich właśnie szybciej ucieknie. I wtedy ten osobnik, który zostaje, musi podjąć decyzję, czy podejmuje się opieki nad lęgiem i kończy budować gniazdo, no czy również takie gniazdo ze złożonymi jajami zostaje opuszczone. Ludzie bardzo często próbują przetłumaczyć śpiew ptaków na swój język i w przypadku właśnie trzciniaka to brzmi jak... O, tutaj się też odzywa. To brzmi jak ryba, ryba, rak, rak, śpierzbi, śpierzbi, drap, drap, stary, stary, kij, kij. Ale to łatwo wtedy się zapamiętuje. I to A jest czapla? wtedy trzcinak. A czapla jaki daje odgłos? No właśnie nie wszystko da się przetłumaczyć, bo czapla, jakbym ci wrzasnął jak czapla, to mogła być Spice Rowery, niestety. Słyszysz? Znowu konie. Popatrz tam. Widzisz? Romek! Znowu zniknęli. Szukaj ich. Ty widzisz to, co ja? Nie no, żartujecie sobie? To ja namówiłam Romka. Konie po prostu przypominają mi dzieciństwo. Błagam, ruszajcie już na spotkanie. Czeka na was pan Piotr w towarzystwie wąsacza. Czy to jest dom pomnikowy? No na pewno. Chociaż jeszcze żywy. W dużej mierze już zamiera, widać. Popatrz na te korytarze. A tu jest taka, wiesz, ciekawa sytuacja, która to się często powtarza w obszarach właśnie naturowych czy chronionych, że masz dwa organizmy, które są chronione, ale jest jakiś taki konflikt, nie? Bo owad właściwie robi szkodę, jak ten kozioróg, a dąb też jest pomnikowy, więc chroniony. I coś jakby próbujemy chronić, ale właściwie powinniśmy się z tym pogodzić, bo jest to natura. Koziorek wchodzi tylko w takie stare, już obumierające właśnie dęby, przyspieszając ich rozkład. Pan Piotr Tyszko-Chmielowiec z Fundacji Ekorozwoju FER jest już na miejscu. To specjalista od koziorogów. O, dziękuję. Ale masz względy. Jak ładnie przycięte. A ja mam. Przycinasz tak sobie, czy w ramach jakiegoś projektu?
przycinam je z miłości. Te drzewa posadzone już 5 lat temu, potrzebujemy je uformować tak, żeby nie wrastały te gałęzie w drogę, żeby nie kolidowały z funkcją transportową drogi. Koziorogi, samica zapłodniona składa jaja w załomach kory. Tam się wylęgają malutkie larwy, które spędzają 4 do 5 lat pod korą, może czasem nawet dłużej. Wygryzają się na jakieś 20 cm w głąb, żywiąc się najpierw łykiem, potem drewnem, a tam przepoczwarzają, a potem dorosły owad wygryza się przez korę i czeka w ujściu tego kanalika na właściwy moment. Wyrastają na piękne owady, w sumie chyba najdłuższy nasz polski owad, w takie ciepłe, letnie wieczory. Koziorogi wylatują ze swoich jamek, w których się wylęgły i poszukują partnerek. Kozioróg dębosz. Największy polski chrząszcz o charakterystycznych, bardzo długich czułkach, które u samców mogą osiągnąć nawet 11 cm. I właśnie Dolina Baryczy jest miejscem występowania jego największej populacji w Polsce. Jest tu około 500 dębów zasiedlonych przez tego chrząszcza. Niestety, obecnie na wyginięciu. Objęty jest ścisłą ochroną. Co to jest u licha? Słyszałeś? Przecież to jest... Nie. Pociąg? W Dolinie Baryczy? Daleko nam nie uciekną. Mamy was. Przepraszam, to znowu moja wina. Kolejka po prostu kojarzy mi się z dzieciństwem. Poddaję się. Nie no, twoje dzieciństwo jest ponad moje siły. Ale zanim znowu zabawicie się z nami w chowanego... Wchowanego? Poczekaj, wpadł mi do głowy jeden pomysł. Znowu się zerwali. Ja chcę na wcześniejszą emeryturę. Romek, powiesz mi, o co chodzi? A no właśnie, Romku. O co chodzi? O, już. Możesz zdjąć. Co tam widzisz? Sikora bogatka. Tak jest. A tu? A tu dudek. No i nic cię nie dziwi? A, już wiem. To jest ta słynna ptasia wioska, której mieszkańcy zamiast podawać numer domu mogą mówić mieszkam pod sroką albo pod żurawiem. Jest to pierwsza taka wioska w Polsce. Zaczęliśmy realizować ten projekt Wioski Ptasiej, dlatego że to się wkomponowuje w naturę. To trochę tak, że my tutaj prosimy do nas ptaki, dlatego że one są na zewnątrz. Chcielibyśmy, by ta wioska tematyczna przyciągnęła później do nas, no chociażby turystów, prawda? Odwiedza już nas sporo wycieczek. A trochę wynika to z tego, że jest ścieżka rowerowa, która przebiega przez naszą wieś i jak jest pogodny dzień, to bardzo dużo osób jedzie, a wtedy nasza wieś zwraca uwagę, bo już jest trochę inna, ona jest nietypowa. Co jest znowu? Co się dzieje? Woda wypływa ze stawów. Dowiedz się dlaczego. Spokojnie. Odwołajcie alarm. To normalna praktyka. Zresztą zobacz sam. Spuszczanie wody ze stawów umożliwia wyławianie ryb oraz pozwala na wykaszanie szuwarów zarastających dna stawów. To jest właściwie najciekawszy dla obserwatorów moment. Stawy są powoli spuszczane, odsłaniają się różne środowiska pełne jedzenia.
bezpieczne miejsca do odpoczynku i to zwabia tutaj wielotysięczne stada ptaków. Gromadzą się tu tysiącami gęsi, wielotysięczne stada żurawi, no i oczywiście wielotysięczne stada kaczek. To jest bardzo ważne dla tych ptaków, żeby w czasie tej wędrówki jesiennej miały miejsce, gdzie bezpiecznie mogą odpocząć i miejsca do żerowania. O, jest i wspomniana na początku podgorzałka. Długo nie mogliśmy jej namierzyć, ale w końcu udało się. Dość skryta i ostrożna, podgorzałka rzadko przebywa na otwartej wodzie. Dolina Baryczy jest niezmiennie jednym z najważniejszych lęgowisk podgorzałki. No i wszystko jasne. Zamiast katastrofy, pełna harmonia, obopólna korzyść dla ludzi i przyrody. A, Małgosiu, skoro tak lubisz różne środki transportu, mam dla ciebie niespodziankę. Bardzo ładnie. Czy spotkaliście kiedyś żywy zabytek? Nie? Za chwilę poznacie koniki polskie. Uratowaną od wyginięcia jedyną polską rasę koni o niebywałych właściwościach hodowlanych. O, tak, widzę już. No to jesteśmy. Ostoja konika polskiego. Ile myślisz, że jest? Nie wiem. Ciężko jest policzyć takie czekaj, no stado. policzymy. No weź tak, oszacuj. No nie licz, tylko 20, oszacuj. 30 dorosłych? 30 Ja dorosłych. nie wiem, tylko tak patrzę. Ta pręga to świadczy o tym, że to jest bardzo prymitywna rasa. To, że ma mieszate umaszczenie, to również jest charakterystyczne dla ras prymitywnych. Jedzą wszystko, nie muszą być dokarmiane latem, jesienią czy nawet zimą, wyjątkowo zimą, kiedy jest wysoki śnieg. W zimie nie wchodzą do żadnej stajni, zresztą tu nie ma stajni, jest taka wiata. Dzięki tym koniom mamy naprawdę bardzo dużo ptactwa, bo koń, wiadomo, wyjada trawę, tam lisek się nie będzie mógł skradać. W efekcie są ptaki, to bardzo dużo gatunków. Konie, które tutaj są, to taki cel jest. Raz, zachowanie cech prymitywnych, jak drugie, danie na hipoterapię dla dzieci, bo są bardzo, bardzo dobre dla dzieci niepełnosprawnych. To fajne uczucie być tam, gdzie ludzie dbają o przyrodę. Ona potrafi się odwdzięczyć. Kochani, dziękuję wam bardzo. Misja zakończona.